Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. Środa, godzina 19. Witam w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Jeżeli się jeszcze nie znamy, ja mam na imię Oskar i jestem prowadzącym ten program. I dzisiaj moim gościem jest Anna, ale zanim dam Ci możliwość przedstawienia się, jeszcze chciałem taką małą informację wrzucić, że od teraz podcasty przez jakiś czas, nie mówię, że na stałe, ale będą pojawiały się co 2 tygodnie, w związku z tym, że mam troszeczkę mniej czasu na nagrywanie, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. I po tym słowie wstępu witam Cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Taką tradycją tego podcastu jest to, że pozwalam moim gościom, żeby przedstawili się sami, powiedzieli, czym się zajmują, co jest ich pasją, hobby, czym się zajmują zawodowo i co w ogóle tutaj u mnie robią i chcą powiedzieć. Więc zapraszam. Ojej, więc tak, zacznijmy Oczywiście od tego... tak w telegraficznym skrócie, bo później Bo myślę, są... że wejdziemy w każdy temat dogłębnie. Znalazłam się w Holandii 34 lata temu. Przyjechałam, ponieważ zakochałam się w Holendrze, ale jeszcze zanim przyjechałam tutaj, wyjechałam z Polski w sumie jako młoda bardzo dziewczyna, bo po skończeniu studiów pojechałam do Stanów. To były jeszcze czasy głębokiego komunizmu, więc pojechałam w świat szukać swojego miejsca i szczęścia. No i swój drugi dom odnalazłam tutaj w Holandii, także ponad 34 lata tutaj już mieszkam. Holandia stała się dla mnie i jest drugim domem. Natomiast jeżeli chodzi o zawodowo, to ja zawsze się śmieję i nie tylko ja, bo moi najbliżsi i znajomi też jest takie określenie po holendersku duizendpoot, czyli po polsku mówi się na to stonoga. A ja bym tutaj zacytowała panią Kwiatkowską, która zawsze mówiła: ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Bo rzeczywiście przyjeżdżając zaczynam od pilnowania dzieci, byłam stewardessą w liniach autobusowych jeżdżących między Polską i Holandią. Dzięki temu poznałam bardzo dużo osób, którzy do tej pory są moimi przyjaciółmi. Następnie pracowałam jako księgowa i sekretarka w biurze budowlanym. I jeżdżąc autobusami poznałam panią, która pracowała w ambasadzie polskiej. Dzięki niej dostałam się do pracy w szkole polskiej, która powstawała. Teraz w przyszłym roku będzie 25-lecie tej szkoły przy ambasadzie. I właśnie ja byłam tą pierwszą nauczycielką historii i geografii, która przez 10 lat uczyła dzieci dyplomatów. To mi z kolei otworzyło drogę do pracy w konsulacie, gdzie pracowałam kolejne 10 lat w wydziale konsularnym, zajmując się tak zwaną pomocą konsularną, czyli zawsze mówiłam, że to była praca od narodzenia obywatela polskiego w Holandii do jego śmierci. Wszystkie problemy związane z tym, także aresztowania, jakieś nieszczęśliwe wypadki i tak dalej. I tak bardzo się wciągnęłam, że tak powiem, w pomoc naszym rodakom, ponieważ moja pozycja startowa była lepsza przez to, że wyszłam za mąż. Nie musiałam od razu iść na produkcję czy do jakiejś szklarni do pracy. Tak. Tylko mogłam się właśnie zająć bardziej sobą, rozwojem swoim. I to mi pozwoliło, i to było też moją pasją, jest do tej pory, że cała moja praca jest związana z Polakami tutaj mieszkającymi. Czyli po ambasadzie była fundacja, która pomagała Polakom, ponieważ gmina przestała dawać pieniądze, to ta fundacja została wcielona do Wielkiej Organizacji Pomocy Społecznej. No i do tej pory tym się zajmuję. A moim hobby, bo to robię w ciągu tygodnia, natomiast hobbystycznie zajmuję się wycieczkami i zajmuję się grupami Polaków. Wycieczki, które są organizowane tutaj w Holandii i jeździmy sobie po Europie. Jesteś takim pilotem wycieczkowym, tak? Tak, okay. Pilotem. Dobrze, moje pierwsze pytanie. Czemu zdecydowałaś się pomagać imigrantom? No bo umówmy się, nie jest to praca łatwa, nie jest to praca prosta.
I mogłeś coś prostszego wybrać, coś łatwiejszego, jakąś taką pracę bardziej przyziemną, nazwijmy to. Myślę, że tak, z tym, że ja w ogóle bardzo lubię pracować z ludźmi. Wszystkie zawody, które wykonywałam, czy to była szkoła, czy to była pilotka, czy wycieczek, czy to, co w tej chwili robię, czy tak jak byłam stewardessą. Zresztą bycie stewardessą było kiedyś moim marzeniem, jak byłam małą dziewczynką, żeby latać, żeby poznawać świat. Więc przede wszystkim to. Drugie to już to, co wspomniałam. Wydaje mi się, że przez to, że mój start był łatwiejszy, mogłam, że tak powiem, więcej z siebie dać drugiemu człowiekowi poprzez to, co wiem, co można, bo wydaje mi się, że dosyć szybko opanowałam. Kiedyś, jak przyjechałam tutaj 34 lata temu, to zanim poznałam pierwszą Polkę, czy w ogóle jakiegokolwiek człowieka, to minęło 1,5 roku. Także to nie było kiedyś nas tak dużo, więc i poczułam, że właśnie ta praca w ambasadzie dawała mi bardzo dużo satysfakcji. Jak widzę, że mogę komuś zmienić życie w jakiś sposób, tak, pomagając mu, no jest to wielka satysfakcja. Wielkie takie, na sercu robi się od razu przyjemnie i ciepło. Tak, ja pamiętam te czasy właśnie 34 lata temu dokładnie, jak ty przyjechałaś do Holandii. Ja wtedy zacząłem jeździć co roku do moich rodziców do Niemiec, którzy wyjechali tam w celach też zarobkowych. Ja wychowywałem się z dziadkami i zawsze przyjeżdżałem do nich na 2 miesiące na wakacje. I też pamiętam, że no, spotkanie Polaka tam w Niemczech, no to już było duże wydarzenie i naprawdę pamiętam, oni mieli takich też znajomych, którzy tam mieszkali i to faktycznie było takie dosyć hermetyczne środowisko. No i wszyscy się tam na co dzień wspierali w zasadzie. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Wiesz, jak ja porównuję dzisiaj, jak poszłam pierwszy raz, odkryłam, że jest kaplica, bo jeszcze kościoła wtedy nie było parafii, tylko była kaplica w Hadze, to na jednej mszy w niedzielę było 10-12 osób. Dzisiaj w kościele jest 500-600 osób, więc to jest nieporównywalne w ogóle. Jest różnica. Powiedz mi, jakie jest twoje najbardziej osobiste wspomnienie z pracy z imigrantami zarobkowymi tutaj, odkąd jesteś? Wiesz, było takich momentów bardzo dużo, dlatego Może że który moment najbardziej cię poruszył? O, w ten sposób. najbardziej mnie poruszył chyba moment, kiedy pracując w wydziale konsularnym, w nieszczęśliwym wypadku zginął bardzo młody człowiek, który był w wieku mojego starszego syna. I moja praca właśnie polegała, że ja byłam takim łącznikiem między instytucjami czy rodzinami w Polsce, a instytucjami tutaj w Holandii. I zbierając wszystkie informacje, jak doszło do tego wypadku, przekazując jej mamie, która była po prostu zdruzgotana, bo to było jej jedyne dziecko, wysłała mi list osobiście i zamówiła za mnie mszę. Mhm. To było coś dla mnie takiego, że bardzo wzruszające. Dokładnie. W ogóle bardzo smutna historia. Tak, ja niestety w tej fundacji obecnie to powiedzmy zgłaszają się ludzie, którzy mają problemy finansowe, mają problemy w związkach. Dziewczyny chcą odejść od toksycznych partnerów. Natomiast praca w ambasadzie poprzez kaliber był troszeczkę cięższy, bo tam rzeczywiście było bardzo dużo nieszczęśliwych wypadków, aresztowań, śmierci, samobójstw. Więc z tym trzeba było się też zmagać. Myślę, że mi się udało odgraniczyć zawsze moją pracę od życia osobistego i nie przenosić tych rzeczy do domu. Właśnie, tu jest moje kolejne pytanie, no bo masz ogromne doświadczenie w pomocy ludziom i czy ta praca wywarła jakiś wpływ na twoje życie osobiste? To kosztowało mnie trochę czasu, w zasadzie nadal na tym cały czas mocno pracuję, żeby wyznaczyć pewnego rodzaju granice. Granice, kiedy ja mam czas dla siebie, ja mam czas dla swojej rodziny, bo rzeczywiście były momenty, były czasami nawet miesiące, lata, kiedy mój telefon dzwonił non-stop w weekendy, wieczorami. Z tym, że zawsze miałam zasadę, że jak jestem z rodziną, dzieje się coś bardzo osobistego, to po prostu później albo odzwaniałam, albo odpisywałam. Natomiast teraz wydaje mi się, że silniej zaznaczam sobie te granice i w zasadzie, jeżeli nic się nikomu nie pali nad głową, to może poczekać do poniedziałku, do rana. Czy taka praca ma swoje minusy?
Wiesz co, no chyba ma jakieś minusy z tego względu, że ludzie czasami mają bardzo duże oczekiwania, tak? W ogóle wydaje mi się, że my Polacy mamy taki... Wymagamy i żądamy czasami niemożliwych rzeczy. Doprowadzając do bardzo złych sytuacji swoich życiowych przez wiele lat, oczekujemy, że osoba, która siedzi po drugiej stronie stołu w ciągu 5 minut wszystko naprawi i rozwiąże nam problemy. No niestety to tak nie działa, ale myślę, że w sumie przez te wszystkie lata to nie spotkałam zbyt wiele takich przypadków jakiejś takiej niewdzięczności, czy ludzi, którzy by byli, że tak powiem, niezadowoleni albo właśnie oburzeni tym, że nie jestem im w stanie. Bo jakoś wydaje mi się, że zawsze staram się im wytłumaczyć, że tego się tak szybko nie da zrobić. Ale wracając do tego, co mówiłaś, mi się wydaje przynajmniej, zresztą gdzieś o tym nie tak dawno temu czytałem, że chyba 80% ludzi ma taki trochę życzeniowy stosunek do życia, że oni uważają, że coś im się należy i że ktoś coś za nich zrobi, jakby boją się przejąć odpowiedzialność za swoje życie. Zawsze liczą na to, że ktoś im da lepszą pracę, ktoś coś za nich załatwi, że to rząd im powinien właśnie dać, a rząd im tylko zabiera, a to, że są podwyżki cen i inflacja, to wszyscy chcą od nich pieniądze zgarnąć, natomiast nic jakby nie robią od siebie, żeby zarobić więcej, czy jakby oni udają takich ekspertów w każdej dziedzinie swojego życia, natomiast no, to nie jest jakby potwierdzone rzeczywistością. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. Absolutnie się z tobą zgadzam i wydaje mi się, że też bardzo cenne jest podróżowanie i poznawanie innych kultur. Ja jestem tak bardzo wdzięczna losowi, że rzucił mnie na kilka lat do Stanów, potem do Holandii, że wychowałam się w Polsce i ten zlepek tego, co mnie po drodze spotkało, ludzi, jakich poznałam, dopiero ukształtowały mnie. Ja zawsze mówię, że oczywiście czuję się Polką do szpiku kości, natomiast mnie ukształtowała bardziej Holandia. Polska mnie wychowała jako dziewczynkę, natomiast dorosły człowiek, ja zaczęłam dorosłe życie w Stanach i tutaj. I to właśnie te kraje wpłynęły chyba najbardziej na to, jaką osobą jestem, a właśnie ta dwukulturowość, czy nawet więcej tych kultur połączonych, daje człowiekowi, wydaje mi się, więcej takiego i spokoju, i tolerancji, i akceptacji innych zjawisk, które się pojawiają. Dokładnie, jeżeli ktoś nie podróżuje, to ja przynajmniej tak sobie porównuję to, że to tak jakbyś chodziła do pracy czy do sklepu zawsze tą samą drogą. Widzisz tych samych ludzi, których mijasz na co dzień i no nic nowego się w twoim życiu nie dzieje. A podróżując mamy okazję zobaczyć troszkę świat z innej perspektywy. Więc no, to też dużo uczy i daje taki dystans troszeczkę do wszystkiego, żeby można było spojrzeć na wszystko z troszkę innej perspektywy. Powiedz mi to tak, często mówi się o pomaganiu, że jest to coś szlachetnego. A powiedz może w tą stronę, czy często zmagasz się jednak z taką frustracją, że ci ludzie są jednak denerwujący? Że ktoś przychodzi z jakimiś takimi strasznie błahymi problemami, z którymi jednak powinien sobie poradzić sam, a oczekuje, że on zostanie naprawiony przez ciebie w jakiś magiczny, niespodziewany sposób. To znaczy muszę przyznać, że tutaj troszeczkę że tak powiem, we mnie odzywa się nauczyciel, bo to, że byłam nauczycielką historii i geografii w szkole polskiej, ale w sumie też uczyłam Polaków tutaj podstaw holenderskiego przez wiele lat. Wydaje mi się, że staram się też niektórych naszych
podopiecznych, bo nigdy nie nazywam ich klientami, troszeczkę wychowywać. To znaczy w tym znaczeniu nie chciałabym tutaj zabrzmieć arogancko, ale... Może bardziej uświadamiać. Ale tak? uświadamiać, że są możliwości, że są kursy językowe, że przecież mają jakieś grono znajomych, mają jakąś rodzinę, a poza tym jeżeli zamierzają tutaj pozostać, no warto by było zainwestować w siebie, w ten język, bo szczególnie jak widzę młodych ludzi, to wiek, mój starszy syn ma 34 lata, więc bardzo dużo, że tak powiem, osób, które się do mnie zgłasza, są albo w jego wieku, albo nawet młodsi. To zawsze widzę właśnie tych moich synów i mówię, dzieci, zróbcie coś ze tym swoim życiem. Przecież nie można do końca życia pracować w fabryce, czy przerzucać kwiaty na tak zwanej bandzie, jak to oni mówią. Tylko po prostu trzeba w siebie zainwestować. Więc tu się staram i dzięki temu, że mam informacje właśnie, gdzie te lekcje, bo w sumie wiele gmin są fantastyczne szkoły prywatne, ale też wiele gmin te podstawy językowe też oferuje w formie bezpłatnej, także warto jest po prostu się tego nauczyć. Pewnie, ale z drugiej strony też ciężko kogoś na siłę zmusić. Nie da się. Właśnie, ktoś musi po prostu odkryć tą chęć w sobie, ale myślę, że to chyba przychodzi u każdego z czasem. No, u jednego będzie to w wieku 20 lat, u innego w wieku 50 lat, ale ten moment chyba jednak sam musi przyjść, bo zmuszanie kogoś do czegoś to chyba w drugą stronę działa. Myślę, że tak. Poza tym, wiesz, ja też czasami się łapię na tym, że ja przyjeżdżając tutaj znałam bardzo dobrze język angielski, język rosyjski. To jednak daje ci podstawy do tego. To teraz mało popularny język. To bardzo mało popularny język, aczkolwiek czasami się przydaje. Natomiast jeżeli chodzi o holenderski, to ponieważ jest to w sumie zlepek niemieckiego, angielskiego, więc dla ludzi, którzy posługują się jednym z tych języków, wydaje mi się, że ta nauka idzie prościej. A troszeczkę martwi mnie fakt, bo o ile kiedyś przyjeżdżali ludzie, wydawało mi się naprawdę z wyższym wykształceniem, nawet się czasami zastanawiam, matko jedyna, po wyższych studiach i wykonują takie zawody, to dzisiaj wydaje mi się, że przyjeżdża bardzo dużo młodzieży zaraz po liceum. Bez takiego pomysłu na życie, tylko na szybki pomysł na zarobienie szybkich pieniędzy, natomiast nie myślą o tym, że przed nimi jeszcze 50 lat zawodowej pracy i trzeba coś w tym życiu zrobić. Nie można tutaj w Holandii pracując do 68 roku życia, ja sobie nie wyobrażam, żeby ci ludzie na kolanach zbierali pomidory, czy paprykę, czy ścinali kwiaty, także... Dokładnie. Ja też z tego punktu wyjścia wychodzę, bo też przyjechałem do Holandii. Moim pierwszym pracą była praca na szklarni, którą po 1,5 roku i tak tam sporo wytrzymałem. Musiałem się z tą pracą pożegnać, bo jakby nie wyobrażałem sobie, że w Polsce miałem o wiele lepsze prace. Natomiast przyjeżdżając tutaj tak naprawdę robię pracę taką mało ambitną, którą praktycznie może robić każdy. Ja myślę, że podstawą jest to i ja mam to szczęście w życiu, że każdą pracę swoją lubiłam i z przyjemnością chodziłam do pracy. Też trzeba zaznaczyć, że żadna praca nie hańbi i też nie ma co jakby szufladkować ludzi, którzy wykonują taką pracę. Natomiast zawsze można dążyć do tego, żeby tą pracę zmienić na lepszą. Dokładnie. I przede wszystkim ja znam osoby, które są zadowolone ze swojej pracy, lubią kwiaty, lubią pracować z kwiatami. Jasne. I to absolutnie niczemu nie przeszkadza. Natomiast ponieważ spędzamy w tej pracy 1/3 swojego życia, to w tym zawodowym życiu, to wydaje mi się, że warto jest zainwestować w taką pracę, która nam przynosi chociaż satysfakcję. Jasne, oczywiście, że tak. No ale ja tak mówię, ta chęć musi płynąć z nas. Nie możemy wymagać od kogoś, że ktoś nam jakby wybierze drogę kariery za nas. Nie, a czasami są rzeczywiście takie oczekiwania niektórych osób, które czekają na to, żeby im wskazać. I rzeczywiście gdzieś tam na jakimś etapie można kimś pokierować, tak? Bo na przykład też mam często informacje o różnego rodzaju kursach połączonych z pracą, chociażby w opiece nad ludźmi starszymi czy chorymi. I to jest też już gwarancja wyrwania się i wyjścia gdzieś indziej do pracy, a podszkolenie języka pozwoli na kolejny krok znowu. No to właśnie, ja parę dni temu na Facebooku swoim prywatnym, nie wiem czy ktoś z oglądających jest czy nie, uchyliłem rąbka tajemnicy, bo pracuję w tym momencie też nad takim projektem. Nie chcę zdradzać ogółu szczegółów, bo on jest jeszcze cały czas
prace nad nim trwają, a że robię to sam, no to też nie zrobię tego wszystkiego w tydzień czy dwa. W każdym razie jestem na etapie budowania pewnego projektu, który będzie skupiony na karierach zawodowych ludzi. Tylko że to nie będzie żaden pośrednik pracy, ani osoba jakby szukająca pracy dla danych osób, bardziej wsparcie poprzez hipnozę i pracę w głębokim relaksie, żeby wydobyć z danej osoby ten potencjał, który gdzieś tam w niej drzemie, uświadomić tej osobie, jakie ścieżki kariery powinna wybrać i jaki kierunek pracy powinna dalej szukać, jakie umiejętności w sobie rozwijać. No bo też nie każdy jest do wszystkiego stworzony. Każdy ma jakiś taki swój kierunek swojego konika i warto to wydobyć i uświadomić sobie, co tak naprawdę chcemy robić. Być może czasami jest to jakieś hobby, jakieś marzenie, które gdzieś tam Głęboko śpi jeszcze. Dokładnie, gdzieś tam zostało zakorzenione i chociażby świadomie nie jesteśmy tego w stanie przywołać. Ja myślę, że każdy z nas ma gdzieś podświadomości pewne rzeczy, o których sobie nawet nie zdaje sprawy, że to mogłoby być właśnie to, co mógłby w życiu robić. Także Ja tak właśnie też od paru miesięcy interesuję się hipnozą, pracą z podświadomością i to jest naprawdę coś wspaniałego. Tak mogę na razie powiedzieć. Więcej jak troszkę się obrobię z tym wszystkim, to udostępnię na fanpage'u jakieś informacje, także zachęcam, żeby śledzić. Może komuś pomogę. będziemy rozpowszechniać się. Powiedz mi, czy przez te 34 lata pobytu w Hadze miałaś takie momenty, w których zwątpiłaś, bądź chciałaś zwątpić, rzucić to wszystko i wrócić z powrotem do Polski? To znaczy, myślę, że tak. Był to moment, kiedy się rozwodziłam z moim mężem, Holendrem. I wtedy powstało pytanie, czy ja sobie sama tutaj dam radę z 2 dzieci małych. I to był taki moment zwątpienia, a jednocześnie... Jak małe twoje dzieci były wtedy? Oj, małe. Oskar miał 4, to Kacper miał 9 lat. Także... Więc wtedy też nie pracowałam, nie zarabiałam tyle pieniędzy, żeby móc się utrzymać. Więc tutaj trzeba było podjąć dosyć szybko decyzję, ale wydaje mi się, że udało mi się i bardzo się cieszę, że zostałam tutaj. Bo wydaje mi się, pomimo wszystko, że w Holandii nawet samotnej matce czy samotnemu ojcu, bo teraz się też coraz częściej to zdarza, że jest tu łatwiej, że tak powiem, stanąć na nogi, znaleźć pracę dopasowaną. Mam wrażenie, że jest więcej możliwości pomocy takiej osobie niż w Polsce. Na pewno. Na pewno. Pomoc socjalna jest w Holandii naprawdę bardzo dobrze rozwinięta. Ja na szczęście nie musiałam z niej korzystać, bo wystarczały mi moje środki, które sama zarabiałam. Natomiast nawet to, że znalezienie pracy na 20 godzin, kiedy dzieci są w szkole, no to też, że tak powiem, nie jest takie proste, tak? A wydaje mi się, że w Holandii jest to w jakiś sposób, przynajmniej mnie się w jakiś sposób udało. Jasne. No ja też zmagam się z brakiem czasu. Jak ci wcześniej przed nagraniem wspominałem, cały czas czekamy na szkołę i to też jest taka sytuacja trochę stresująca. Też człowiek jest troszeczkę uwięziony, no bo nie może w pełni jakby realizować swoich pomysłów, swoich pasji. No bo wiadomo, rodzina jest jednak najważniejsza i trzeba ten czas też poświęcić na swoich bliskich. No ale myślę, że coś niedługo się ruszy w tym temacie. Trzymam kciuki. Dobra. Powiedz mi, co by się stało z tymi wszystkimi imigrantami, którzy do ciebie się zgłaszają i których wspierasz, gdyby na przykład zabrakło tej organizacji, w której teraz pracujesz? Na szczęście w tej chwili jest bardzo dużo różnych organizacji, coraz więcej bym powiedziała, bo rzeczywiście jak ja przyjechałam tutaj, to nie było kompletnie nic. Fundacja IDEM, dla której pracowałam od 2017 roku, powstała w 2007, czyli kilka lat po wstąpieniu Polski do Unii i w zasadzie wtedy to była jedyna organizacja, która wspierała migrantów i to nie tylko Polaków, bo Bułgarów, bo tam były po prostu osoby i zatrudnione, i wolontariusze. Czyli taki, powiedzmy, blok wschodni. Wschodni, dokładnie tak, Europy Wschodniej, środkowo-wschodniej. Natomiast na dzień dzisiejszy całe szczęście, że zarówno rząd holenderski,
jak i wiele gmin holenderskich doszły do wniosku, że tego problemu migrantów nie można tak zostawić, bo o tych problemach mówiło się zawsze, powstawało wiele planów, jak to naprawić, ale to zawsze, ja mówię, to są takie fale wzniosłe, a potem są nagle takie upadki. Dokładnie tak. I wtedy jest po prostu nic się nie dzieje i znowu problem migrantów jest zapomniany, bo umówmy się szczerze, tych problemów jest sporo, bo ci ludzie mają zupełnie inny start, więc oni nie mogą startować tak jak Holender, który się tutaj urodził. Także Zawsze jest troszeczkę ciężej. dokładnie. Powiedz mi, czy miałeś sytuację, że czułaś się bardziej jako psycholog niż pracownik socjalny? Że powiedzmy, no ten ciężar tych ludzkich problemów jakoś tak bardzo dotykał ciebie. Myślę, że w jakiejś części tak, tym bardziej, że wiem z doświadczenia, Albo że... może jak radzisz sobie z tymi problemami emocjonalnymi innych osób? Może skończę najpierw tutaj, że wydaje mi się, że bardzo ważne jest, widzę po swoich podopiecznych, ta rozmowa w 4 oczy. Rozmowa przez telefon, wypisanie czegoś w mailu jest zupełnie czymś innym niż jak się usiądzie w 4 oczy i wtedy człowiek może się bardziej otworzyć. A tym bardziej, jeżeli osoba, która siedzi naprzeciwko ciebie w jakiś sposób wzbudza twoje zaufanie, to można się otworzyć. Rzeczywiście nieraz mam tak, że osoby, które ze mną rozmawiają, po prostu gdzieś tam pękną wewnętrznie, tak, i albo się rozpłaczą z powodu smutku, które je gnębi, albo po prostu naprawdę bardzo emocjonalnie podchodzą. Jak sobie z tym radzę? Wiesz, staram się, tak jak powiedziałam, zawsze wesprzeć taką osobę. Na szczęście też współpracuję z psychologami zawodowymi, gdy widzę, że jest konieczność czy potrzeba, zawsze proponuję, czy taka rozmowa z psychologiem polskojęzycznym, bo tu wszystko się jeszcze rozbiega o język oczywiście, czy tej osobie by nie pomogła. I często te osoby korzystają z tego i jestem bardzo wdzięczna moim koleżankom, które w swoim czasie również wolnym, po godzinach pracy, wieczorem czy w weekend, są w stanie wziąć za telefon, zadzwonić do takiej osoby i z nią porozmawiać. Także i też nakierować, gdzie może szukać dalej pomocy, profesjonalnej pomocy, wsparcia. Także ja myślę, że w jakiś sposób udaje mi się mimo wszystko te problemy zostawić gdzieś poza mną. Aczkolwiek są czasami takie sytuacje, że no myślę następnego dnia. Wracasz do domu i o tym jednak myślisz. Dokładnie, ale kiedy na przykład jest coś, kiedy wiem, teraz miałam taką sytuację, też zgłosili się do mnie rodzice, którzy obawiają się o swoją córkę, która weszła w związek z obywatelem Chin. No i się dzieją bardzo niedobre rzeczy. Jest podejrzenie, że chce to dziecko uprowadzić do Chin. Więc oni tu przyjechali, żeby ją wyciągnąć do Polski. Ona jest całkowicie uzależniona od partnera i w takich momentach, na przykład po kilku dniach, kontaktuję się z takimi rodzicami, się pytam, czy im się udało wyjechać. Bo to też mnie jako człowieka po prostu interesuje. Nie na zasadzie takiej, że jestem tylko i wyłącznie zainteresowany, tylko czy się powiodło, czy się udało zakończyć Jasnie, tak, jakby chcieli. Dokładnie, to w zupełności rozumiem, no bo taka sytuacja niezbyt... Różnie się to może skończyć. Oczywiście. Powiedz mi, jak zmieniła się twoja perspektywa na świat i ludzi po twojej pracy z różnymi imigrantami, z różnymi nacjami? Czy jakieś twoje przekonania, które wcześniej były inne, zmieniły się na lepsze bądź na gorsze? I czego się nauczyłaś o ludziach? Może co cię najbardziej w nich zaskoczyło? To dosyć rozbudowane pytanie. Możemy je podzielić na parę części. Więc jeżeli chodzi o co mi w ogóle daje taka praca, wiesz, ja myślę, że właśnie to, o czym już wspominaliśmy troszeczkę, to jest takie rozszerzenie horyzontów. Poza tym cieszenie się z tego, co mam. Bycie zadowoloną z tego, co osiągnęłam. Bo naprawdę ludzie mają dużo, czasami nam się wydaje, że mamy już problem, którego nie możemy w żaden sposób rozwiązać. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ma gorsze dokładnie. problemy. Więc to takie popatrzenie na pewnego rodzaju problemy
z perspektywy jakiejś. Jest to też w jakiś sposób uczące, tak, człowieka, jakich pewnych, chociaż zawsze się mówi, że człowiek się uczy tylko z własnych błędów, chociaż i tak ludzie popełniają czasami te same błędy, to mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie każda taka sytuacja uświadamia mnie, że naprawdę powinnam się cieszyć z tego, co mam i być szczęśliwa, że nie popadłam w pewnego rodzaju tarapaty czy problemy, co się niektórym zdarza. Jasne. A powiedz mi, czego się nauczyłaś najbardziej o tych ludziach różnych, z którymi pracujesz, o różnych nacjach? I czy w ogóle twoje właśnie postrzeganie, czy, nie wiem, czy może miałeś jakieś takie przekonanie, że tam, nie wiem, ten i ten to, nie wiem, złodziej, i czy to zmieniło się jakoś w twoim postrzeganiu po tej pracy z ludźmi? Wiesz, ja myślę, że właśnie jak sobie tak przypomnę siebie wyjeżdżającą z Polski w wieku lat 24, to ja byłam, wydaje mi się, że zupełnie innym człowiekiem, właśnie o bardzo zawężonych horyzontach. W Polsce się bardzo dużo zmieniło, bo nie można powiedzieć, w tej chwili jest zupełnie inaczej niż to było właśnie te 30, tej chwili już 8 lat tak, temu. Do tego dążę, że też było wtedy inne postrzeganie. Zupełnie. Ja przepraszam, że może przytoczę taki przykład, ale jak pojechałam do Stanów i gdzieś podczas rozmowy z moimi koleżankami i znajomymi padł problem, znaczy nie problem, tylko temat homoseksualizmu, to ja się zarzekałam, że w Polsce w ogóle czegoś takiego nie ma. Bo ja w życiu nigdy nie miałam z czymś takim do czynienia. I wydaje mi się, że Tak, to nie był temat popularny, aczkolwiek na pewno istniał. na pewno istniał, tylko że człowiek siedział w takiej bydlanej bańce, bo o tym się nie mówiło. O tym się... Parad jakiś nie było Dokładnie. publicznego obnoszenia się z tym, bardziej to było takie temat tabu. Dokładnie, także wydaje mi się, że właśnie to, że możemy się jednak otworzyć na innych ludzi. Ja wcale nie mówię, żeby coś propagować, czy żeby... Nie musimy się do końca z tym zgadzać. To może być niezgodne z naszymi, nie wiem, zasadami, które prowadzimy, ale to nie znaczy, że mamy nie tolerować, nie akceptować tej drugiej osoby, bo ona jest koło nas i ona będzie istniała. I to wydaje mi się, że właśnie to lubię w Holandii, tą taką tolerancję. Ale ja myślę, że to też wynika troszeczkę z wychowania i z religii. Jednak religia rzymskokatolicka nas, przepraszam, jestem sama wierząca, ale troszeczkę nas szufladkuje. Natomiast protestantyzm, wydaje mi się, że mimo wszystko rozwija w nas możliwości myślenia inaczej, interpretacji, bo chociażby to, że można interpretować Biblię na wszystkie twoje, moje sposoby, to już jest sygnał, że ty możesz myśleć o tym wersecie zupełnie coś Inaczej, innego niż dokładnie. ja, prawda? A nam jednak pewne kanony są narzucane po prostu z góry. Tak, to jest zupełna prawda, bo też łatwiej jest po prostu ludźmi manipulować, kontrolować ich, jeżeli narzuci się im dany standard. No też na temat systemu edukacji można by tu długo mówić i tak dalej. W każdym razie ja ostatnio mam takie motto, że nie tocz nie swoich wojen. Czyli, że jeżeli mamy jakiś obrany w życiu cel, nie wiem, czy to cel zawodowy, czy ogólnie w związku i tak dalej, jeżeli coś nam pomaga osiągnąć ten cel, idźmy w to. A jeżeli coś nam po prostu nie pomaga, nie wiem, oglądanie seriali na Netflixie raczej nam w tym nie pomaga, ale także, nie wiem, jakieś teorie spiskowe, że Ziemia jest płaska, no po co w ogóle w to wchodzić? Jakby, no, czy to nam pomaga zarabiać więcej, czy to nam pomaga, żeby nasza rodzina była szczęśliwsza, czy to nam pomaga, nie wiem, w naszej jakiejś karierze, cokolwiek. No, to nie są rzeczy budujące, a jedynie dzielące ludzi na różne, na prawo i na lewo, na gorszych, lepszych i tak dalej. Bardzo wydaje mi się, że jak się popatrzy na tą politykę w dzisiejszych czasach, w zasadzie w każdym kraju i jak złą robotę czasami potrafią zrobić właśnie social media, rozpowszechniając jakieś właśnie, czy to tak jak mówisz, teorie spiskowe, czy jakieś w ogóle poglądy, albo oskarżając kogoś o coś,
czego w ogóle nie zrobił, to jest po prostu, to jest straszne. To mnie przeraża. To muszę powiedzieć, że to mnie przeraża, to włamywanie się też na konta ludzi, podszywanie się pod nich. Są rzeczy bardzo To jest nieetyczne. też, żeby właśnie rozsiać panikę, podzielić jak najbardziej ludzi, żeby oni się ze sobą kłócili i no to niestety to fajne nie jest. No ale cóż, jest jak jest. Trzeba po prostu mieć świadomość tego, że media nami manipulują i trzeba zachować, po prostu stać przy swoim. Dokładnie. I nie toczyć swoich wojen. Dokładnie. Powiedz mi tak, pracujesz z ludźmi, którzy przyjechali powiedzmy tutaj za chlebem, zaczynając od przysłowiowego zera, czasami w dosyć ciężkich sytuacjach, gdzie jakoś życie ich bardzo mocno tam pokopało po tak zwanej dupie. Jak ty definiujesz sukces i czy sukces to coś więcej niż pieniądze? Myślę, że tak, dlatego że biorąc chociażby pod uwagę samą siebie, to ja uważam się, że osiągnęłam jakiś swój sukces. On absolutnie nie związany z pieniędzmi, bo nie idzie się pracować do pomocy społecznej, kiedy chce mieć się dużo pieniędzy, bo to trzeba pójść zupełnie w innym kierunku. Ja myślę, że ten sukces dla każdego jest na zupełnie innym poziomie, pułapie. Każdy, kto wydaje mi się, że pracuje zawodowo, chociaż niekoniecznie, bo można być również osiągnąć sukces bycia wspaniałą mamą i wychowywaniem dzieci. Więc tu mnie się wydaje, że to jest tak bardzo indywidualna sprawa, że ja mówię, to połączenie sukcesu musi być moim zdaniem z tą satysfakcją. Czyli jeżeli już człowiek jest zadowolony ze swojej pracy, to moim zdaniem osiągnął sukces. Bo pieniądze, wszyscy doskonale wiemy, szczęścia nie dają, aczkolwiek bez nich się nie da żyć, tak? Więc w jakiś sposób na pewno pomagają, ale mi się wydaje, że pieniądze, przynajmniej dla mnie, nigdy nie były wymiarem... Numerem jeden. Tak jak się w Polsce kiedyś mówiło, skóra, fura, chmura, prawda? I to było znamię sukcesu, bo ktoś nosił, miał wypasiony telefon komórkowy, czy jeździł. Zresztą umówmy się szczerze, do tej to pory... był właśnie taki początek lat 90. Tak, po komunizmie. To wszystko, wiesz, w Polsce wszystko było nowością, więc każdy po prostu leciał, pędził, żeby jak najwięcej tych takich rzeczy zdobyć, które wcześniej były nieosiągalne. Ale mi się wydaje, że też my Polacy i chyba mają to też i Turcy, i Marokańczycy. Na przykład wydaje mi się, że samochód jest ważną bardzo sprawą. Tu trzeba mieć samochód, którym się można pochwalić. Jak wylądowałam w Stanach Zjednoczonych, kupiłam za $100 Hondę Civic, która miała dziura na dziurze, bo po prostu karoseria była przeżarta. Też miałem kiedyś Hondę Civic i tak samo wyglądała. Tak? Ona ta moja tak miała chyba z 10 lat, nie wiem, ale wiesz, $100 za samochód po to, żeby przemieszczać się i żeby ci na głowę nie kapało. Jasne. Fantastyczna sprawa. Tak, ale z tym, co mówisz właśnie o Turkach, Marokańcach, tutaj w Rotterdamie też, ogólnie w Holandii. Tak, to widać, prawda? Widać, dokładnie. Tylko z tym, że nie wiem, ile w tym jest prawdy. Ja to po prostu gdzieś od kogoś zasłyszałem, że oni całymi rodzinami się na ten samochód składają i powiedzmy w jakieś dni tygodnia ta osoba jeździ, w inne dni tygodnia inna osoba, także nie wiem, ile w tym jest prawdy. Tego nie słyszałam, natomiast byłam kiedyś, jak były Mistrzostwa Europy w Rosji, w Petersburgu i w Moskwie. Notabene przepiękne miasta. Szkoda, że historia i polityka tak stoi na drodze. Natomiast tam się przechodziło koło bloków, gdzie po prostu w oknach były gazety albo była dykta jakaś, a przed domem stały Mercedesy i BMW. Więc myślę, że jest dużo takich krajów, szczególnie chyba to jest związane może z komunizmem, tam gdzie było po prostu nam ciężko. Kiedy to osiągnięcie i posiadanie tego samochodu było oznaką... To takie przekonanie, że teraz to mi się należy. Dokładnie. Zastaw się, a pokaż się. Tak. Czy spotkałaś w swojej pracy, w swojej karierze zawodowej ludzi, których losy były tak ciężkie, że ciężko było w ogóle im pomóc, że oni już sami stracili jakby nadzieję na lepsze jutro? Wiesz, są takie sytuacje. Z jednej strony
może jest to złe, że nie do końca też monitoruję wszystkie takie przypadki, tak? Bo nie starczyło mi po prostu czasu, gdybym po jakimś czasie musiała się z tymi ludźmi kontaktować, ale czasami ten kaliber problemów, szczególnie kiedy ludzie mają problemy finansowe, bo zawsze mówię, Polakowi tutaj jest łatwiej popaść w problemy finansowe ze względu na to, że nie ma żadnego zaplecza. Znaczy ja mam przynajmniej takie wyobrażenie, że biorąc też oczywiście swój przypadek na tapet, że chyba może, może nie 100, ale 99% imigrantów zarobkowych, którzy tutaj przyjeżdżają, no to wszyscy mają problemy finansowe. Tak, no bo właśnie nie mają tego zaplecza żadnego finansowego. Przyjeżdżają z pustymi kieszeniami, a żeby napełnić te kieszenie na początku, no to trzeba troszeczkę Łapią czasu. się wszystkiego. Tak. Poza tym też widzę, że właśnie Polacy lubią różnego rodzaju gadżety, tak? Więc to się wydaje, a to na telefon jakiś bardzo drogi, albo nie myśląc o tym, że najpierw trzeba zapłacić za czynsz. Bo to jest najważniejsze, tak? I za ubezpieczenie zdrowotne. Bo to są rzeczy, które są... Też właśnie z tym ubezpieczeniem zdrowotnym byliśmy wychowywani w innym świecie troszeczkę, gdzie to było jakby wliczone w... Tak. Na szczęście teraz ludzie już sobie częściej zdają sprawę z tego i mają tą świadomość i mają wiedzę, że muszą się ubezpieczyć. Ale rzeczywiście 10 lat temu mnóstwo osób było nieubezpieczonych, a potem jakaś choroba, czy nie daj Boże, nieszczęśliwy wypadek, no to jest kończyło problem. się strasznie. Później tak. tysiące euro długów. Tak. Jak różnią się i czym różnią się potrzeby migrantów z różnych krajów? Potrafisz coś takiego zauważyć? To znaczy grupa Polaków rzeczywiście jest tą największą grupą, aczkolwiek w samej Hadze, i to byłam zdziwiona, w zeszłym roku było więcej Bułgarów. Właśnie miałem o tym powiedzieć, bo ja mam... No często w Hadze jestem, no i też mieszkałem w Hadze. I są właśnie takie dzielnice, gdzie są te parkingi bezpłatne jeszcze. I tam zawsze jest dosłownie co drugi samochód jest z Bułgarii. Zgadza się. I Bułgarów w tej chwili jest ponad 16 000 w Hadze zarejestrowanych. Drugie tyle niezarejestrowanych. Tak. Polaków, tak jak mówię, kilkaset osób mniej. Bułgarzy są bardzo interesującą grupą, ale też bardzo zróżnicowaną, bo Bułgarzy, my jako Polacy nie jesteśmy. Oczywiście pochodzimy, ja osobiście urodziłam się w Łodzi, ale są ludzie ze Śląska, z Opolskiego powiedzmy, z Podlasia. Mówią gwarami, ale generalnie mamy to samo wychowanie, mamy te same tradycje, mamy te same normy. Natomiast Bułgarzy są Bułgarzy, są Cyganie, są tureccy Bułgarzy i są greccy Bułgarzy. O wow. I oni naprawdę żyją w swoich enklawach. Oni czasami, turecki Bułgar potrafi nie mówić po bułgarsku. Cygańskie dzieci potrafią do 12 roku życia nie chodzić do szkoły. I przyjeżdżają z nimi tutaj. Także te problemy są naprawdę tutaj... Jak wtedy rząd sobie radzi z tymi dziećmi? Wiesz, jak To są jest jakiś zarejestrowane, no to gdzieś... obowiązek? Tak, no to takie dziecko wtedy musi być wysłane do szkoły, ale sobie wyobrażasz, co ta szkoła musi zrobić, żeby to dziecko nadrobiło te wszystkie lata. To jest czasami nawet po prostu niemożliwe. Także tu jest też to tak bardzo urozmaicone. Podobnie jest troszeczkę też z Rumunami, gdzie też ta grupa Cyganów, a w zasadzie Romów, przepraszam, dzisiaj to tak niepoprawnie jest politycznie mówić Cyganie. Romowie, rumuńscy też jest to odrębna grupa, także ta praca, dlatego zawsze się bardzo cieszyłam. W tej chwili niestety nie mam już bułgarską wolontariuszkę jeszcze mam, ale nie mam rumuńskich i węgierskich wolontariuszy, bo to dzięki nim ja mogłam troszeczkę się o nich więcej nauczyć. No a przede wszystkim oni byli tą osobą na pierwszym froncie. Już mamy 54 minuty, a jeszcze druga część nas czeka. Więc jeszcze tak powiedzmy z tych 3-4 wybiorę i będziemy do drugiej części zmierzali. No bo też nie chcę, żeby to trwało 2,5 godziny czy 3, bo i tak w ogóle nikt tego nie będzie oglądał. Znaczy mam nadzieję, że... No. Że ktoś będzie. Ja właśnie też tak nagrałem tych podcastów już 20 parę. A to tak mozolnie idzie. Nie? Na tym YouTubie mam tam ile?
350 z tych subskrybentów tak zwanych. Także to jestem troszeczkę zaniepokojony, bo myślałem, że to jakoś lepiej się rozejdzie. A ja też chciałem na tych wszystkich grupach na Facebooku, tak jakieś tam Polacy w Holandii, Polacy gdzieś tam. Zrobiłem taki post, że prowadzę podcast z Polakami, którzy mieszkają w Holandii, że zapraszam do obejrzenia. Tutaj jest link do mojego YouTube'a, tutaj link do mojego Facebooka. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam, żeby sobie obejrzeć. I na 5 grupach wstawiłem to i mi tego posta usunęli. Naprawdę? I to normalnie walka z wiatrakami jest. No tak. Dlaczego? No przecież... A jakieś, nie wiem, jakieś butiki czy jakieś pierdoły takie jak Dokładnie. wstawiają, to jest okej. Tak mi się podoba, bo gdzieś na YouTubie jest taka, która parodiuje te wszystkie panie, które sprzedają w tych sklepach takich. Szofiarki tak zwane. Ojejku. No, także jeżeli ogląda ktoś, kto taką grupę prowadzi, to niech mi wyjaśni, dlaczego moje posty są odrzucane z takich grup. Czy taki podcast jest mało popularny, mało widziany? Tutaj nie wiem. Nie wiem, jakimi Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, jest... ja oglądałam kilka tych twoich, nie wszystkie, ale te rozmowy były naprawdę bardzo interesujące. Poza tym, ja mówię, to jest taka rozmowa i wiele można się, nawet mówię, ja ze swoim doświadczeniem i ze swoją metryką też jestem w stanie się czegoś nowego nauczyć i dowiedzieć, słuchając takiego podcastu. Wiesz, problem jest taki, że ludzie szukają szybkiej, łatwej i krótkiej rozrywki. Dlatego popularne są te rolki na Instagramie, te wszystkie takie shortsy, które trwają 30 sekund, 60, bo to jest wyrzut dopaminy. Przeglądasz jedną rolkę, o jakiś tam kotek, piesek, coś się dzieje, kolejna. A tutaj trzeba poświęcić godzinę, 2, czy nawet czasami więcej na temat, który też trzeba przemyśleć. Trzeba się przygotować do niego. Dokładnie. Przecież to ciebie też kosztuje przygotowanie. Dokładnie, tutaj. Więc nie każdy jest gotowy, nie każdy jest chętny. No ja też miałem świadomość tego, że to nie będzie jakoś popularne bardzo, aczkolwiek myślałem, że troszeczkę bardziej, więc no. Jak oglądacie, to naciśnijcie ten przycisk subskrypcja. To on motywuje do dalszej pracy. Dobrze. Czy jest coś, czego się najbardziej w swojej pracy obawiasz? Wiesz, taka bezsilność, bezradność, jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić. Szczególnie jeżeli chodzi o problemy mieszkaniowe i w tych sytuacjach, kiedy jest przemoc w domu i te dziewczyny wreszcie podjęły jakieś kroki, żeby się z tego uwolnić, a tu nie ma gdzie pójść. Dokładnie. Bo często nie ma gdzie pójść w Polsce, tutaj tym bardziej, więc to jest ta bezsilność taka, wydaje mi się, że to jest najgorsze, że ja tutaj nic nie jestem w stanie po prostu tej osobie poradzić. To tak? jest dojście do ściany, no i albo trzeba zrobić krok wstecz, albo jakoś tą ścianę okrążyć, znaleźć inną drogę, żeby ten problem rozwiązać, ale to też, jeżeli ktoś nie zna języka, nie zna kultury, nie wie, jak tutaj cokolwiek załatwić, jest sam tak naprawdę, albo właśnie z tym toksycznym partnerem, no to jest tak, sztuka. bo to nie chodzi przecież tylko o to mieszkanie, to często te dziewczyny mają też, potrzebują wsparcia psychologa, bo to emocje tutaj są naprawdę bardzo zachwiane. Czy jest jakieś takie miejsce właśnie, gdzie osoby mogą się zwrócić, ale ze wszystkimi problemami, jakie mają? Generalnie to są... Czy to można się zwrócić właśnie do miejsca, gdzie ty pracujesz? Jak najbardziej, dlatego że w tej chwili jestem, że tak powiem, częścią wielkiej organizacji haskiej pomocy społecznej, natomiast do mnie zwracają się ludzie i nie tylko z Hagi, Czy z to okolic. stowarzyszenie działa tylko w Hadze, czy jest jakoś bardziej... Znaczy ja przyjmuję i spotykam się z ludźmi tylko w Hadze, bo nie jestem w stanie jeździć po całym kraju. Natomiast można do nas dzwonić, można napisać maila i wtedy po prostu, jeżeli jestem w stanie coś załatwić telefonicznie, coś wytłumaczyć albo mailowo, to jak najbardziej. Albo wskazać, bo tak jak powiedziałam, te punkty powstają. Tak? Ja mam całą sieć takich koleżanek, które są porozrzucane w Brabancji, w Limburgii. Także jeżeli ktoś stamtąd trafia, to jak najbardziej. Natomiast... Ja myślę, że o ile pozwolisz, podlinkujemy później w opisie tego filmu stronę internetową. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, no to jakiekolwiek wie, pytania, szukać. czy nauka języka, czy tak jak mówię, pomoc w zapisaniu się na mieszkanie socjalne, czy jak są właśnie jakieś problemy, czy finansowe, czy jakiekolwiek ze szkołą dzieci, cokolwiek. Po prostu ja do każdego pytania czy prośby podchodzę bardzo indywidualnie i jeżeli tylko jest możliwość udzielenia informacji,
czy pomoc, to jak najbardziej. Dobrze, ja myślę, mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze o kwestiach imigrantów mówić długo, natomiast no, czas też nas jakby limituje, bo później nikt z was nie będzie chciał tego oglądać, jeżeli ten podcast będzie trwał 3 godziny. Dlatego może przejdźmy teraz do twojego drugiego hobby, do pilota wycieczek. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? To zaczęło się pięknie, dlatego że poznałam, to była pierwsza Polka, którą poznałam w Holandii. Moja mama przyjeżdżała do mnie zaraz po urodzinach Kacpra, żeby mi pomóc w pierwszych tygodniach. Kacper to mój starszy syn. I jechała autobusem, który się wtedy, była taka linia, tak jak dzisiaj Flixbusy, to była linia Perfect, w której później ja pracowałam też jako stewardessa. I tam poznała panią Teresę, która bardziej jej się spodobała i przyjeżdżając do mnie mówi, wiesz, poznałam taką fajną dziewczynę, mógłbyście się zaprzyjaźnić, bo ona też mieszka w Hadze. No i miałyśmy telefony do siebie, ale jakoś do tej rozmowy nie doszło, aż zaczęłam pracować jako stewardessa i się okazało, że pojechałam na pierwszy swój rejs razem z nią. Tak się poznałyśmy. Ona w międzyczasie założyła już teraz ponad 20 lat temu biuro podróży Molenaar Tours i organizuje cyklicznie wycieczki dla Polaków. Skupiła się na Polakach tutaj mieszkających i Paryż, Londyn, Luksemburg, jednodniowe, 2-dniowe, 3-dniowe, autokarem, samolotem. Także przyjaźnimy się do dziś, a ponieważ ja lubię podróżować bardzo, lubię pracować z ludźmi, bo to też praca pilota to też trzeba mieć, że tak powiem, zawsze mówię, grubą dosyć skórę, bo wymagania ludzi są różne. I jak grupa jest 70-osobowa, tak, to trzeba... Jeden siku, drugi napić się. Dokładnie tak. Także tu mówię, te moje zdolności chyba nauczycielskie zawsze gdzieś się troszeczkę przydają. Bo troszeczkę możesz tych ludzi potraktować jako dzieci, jako taką wycieczkę szkolną. Jako wycieczkę szkolną. Ja zawsze tłumaczę, jesteśmy dużą grupą i niestety grupowe dobro jest ponad dobrym indywidualnym. Jasne. Wytłumacz w ogóle, na czym twoja praca polega. Zbierać się, jedziecie tym autokarem, powiedzmy. Znaczy tak, no całym mózgiem jest pani Teresa Molenaar, która organizuje wszystko z pilotami, z przewodnikami licencjonowanymi tam Może na miejscu. pani Teresa kiedyś chciała usiąść na twoim miejscu i poopowiadać to. Ja myślę, że to byłoby też bardzo interesujące. Bardzo fajny temat. Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że ja mówię, wydaje mi się, że te wycieczki są naprawdę fajnie zorganizowane. Natomiast moja praca polega na tym, że ja tymi ludźmi się po prostu opiekuję podczas tej naszej podróży. Czyli jestem zawsze w kontakcie z przewodnikiem, muszę współpracować z kierowcą, no bo przecież mamy kierowcę, autobusy mamy holenderskie, także kierowcy są holenderscy. No ale to wydaje mi się, że wychodzi bardzo dobrze. Przynajmniej tak jak widzę, czasami niektórzy podróżują z nami regularnie. Także jest to bardzo miłe, kiedy widzi się ludzi powracających. To znaczy, że po prostu podobało im się. A jest to forma fajnego spędzenia weekendu. Ja zawsze mówię, do tych miejsc warto zawsze wracać w pojedynkę, ale zwiedzenie tych wszystkich pięknych miejsc z przewodnikiem, który jest profesjonalnym, i zna się na temacie i może nam powiedzieć, już się tak cieszę, bo za tydzień, znaczy nie ten weekend, tylko w przyszły, jadę do Rzymu mojego ulubionego, także znowu spędzę 4 dni w Rzymie, co będzie cudowne. I podczas takiego wyjazdu jakby opowiadasz o danych obiektach, tak? I to znaczy my mamy na miejscu przewodników profesjonalnych. Ja doprowadzam ludzi, oczywiście ich takie sprawy bardziej organizacyjne, o spotkaniach, gdzie można zjeść, gdzie można pójść do restauracji, co można kupić sobie. Czyli można powiedzieć, że jesteś taką opiekunką grupy. Tak jest, dlatego że wiele osób zna język angielski i sobie radzą, ale są osoby, które nie znają języka i sobie mniej radzą. Albo na przykład do tej pory zdarzają mi się osoby, które pierwszy raz lecą samolotem. Więc na lotnisku, stres. Szczególnie w Amsterdamie, tak, powiedzmy Rotterdam, to nie ma problemu. Natomiast w Amsterdamie, no to trzeba się tymi ludźmi po prostu zająć. Mam bardzo złe doświadczenie ze Schipholem, bo o Jezu, 2 lata temu lecieliśmy na Teneryfę i to był koniec września. Dramat był.
Kolejka Tyle ludzi. niekończąca się, 2 godziny stania w kolejce. Wtedy były chyba te staraki, że oni cały czas nie mają teraz ludzi. No właśnie. to Nie jest mają też problem. personelu. No tak jak wszędzie zresztą. Powiedz mi, czy jak podróżujesz po różnych miastach, no bo wiadomo, co ile takie wycieczki się odbywają tak przeważnie? No, Raz w miesiącu? dwa czy- razy w miesiącu. Okej. Masz jakąś perspektywę podróżując po tych miastach? Czy widzisz jakieś różnice pomiędzy Holandią, Hagą, a innymi miastami, do których jeździsz? Ja myślę, że my mieszkając w Holandii doceniamy tego, jak opiekuńczym państwem jest Królestwo Niderlandów. Szczególnie jak się porówna to z takim Paryżem czy z Londynem, gdzie ta bezdomność, ci ludzie na ulicy, u nas też są bezdomni, owszem, ale generalnie no nie widać ich aż nie tak widać bardzo. tego. Zresztą nie może być ich widać, bo po prostu tutaj zostaną oni, że tak powiem, zgarnięci albo przetransportowani do jakiegoś schroniska, albo, że tak powiem... Albo z powrotem do swojego kraju. Dokładnie. Natomiast po prostu te rzeczywiście duże miasta, szczególnie Paryż, teraz Londyn, no to jest przerażające. To jest przerażające w tych miastach. A które miasto z tych, które odwiedziłaś w Europie, najbardziej ci przypadło do gustu? To Moim ten Rzym? miastem numer 1 chyba i w Europie i w ogóle na świecie jest Rzym. A co takiego ci się najbardziej podoba w Rzymie? To połączenie starożytności z Mi się Rzym na przykład przepięknym- kojarzy z miastem klaksonów. To też rzeczywiście jest głośne, natomiast to, że każdy kamień, gdziekolwiek się człowiek nie pójdzie, po prostu to jest kawał historii. I to takiej czasami, Uroki z Rotterdam Zuid. że to mnie najbardziej urzeka w Rzymie. Fantastyczne jedzenie, najlepsza kawa pod słońcem. Włosi, którzy w ogóle są fajnym, moim zdaniem, narodem. Ale po prostu Rzym czasami, za każdym razem jak tam jestem, to nie mogę pojąć, jak mogło do tego dojść. Żeby I dlatego to mnie to czasami napawa smutkiem. Co się stanie z naszą cywilizacją, skoro Rzymianie tyle osiągnęli Ładnie. po to, żeby upaść całkowicie i żeby na wiele set lat wiele osiągnięć techniki została całkowicie zapomniana. Więc to jest takie, to dla mnie troszeczkę przerażające, w którym kierunku teraz idziemy, zmierzamy w tym naszym świecie, z tymi naszymi poglądami, tym naszym indywidualizmem, bo niestety ja jestem jednak człowiekiem stadnym i uważam, że no niestety musimy się dostosować troszeczkę zawsze do grupy, że nasz indywidualizm jest bardzo potrzebny w jakimś takim samorozwoju, natomiast są pewnego rodzaju ograniczniki, poza które no, nie powinno się zbyt często wychodzić. Właśnie teraz z tym, co mówiąc, wrócimy jeszcze na chwilę do tematu migracji, bo tak mi naszło pytanie, czy twoim zdaniem migracja to w ogóle przyszłość Europy? Jak to w ogóle widzisz Europę za, nie wiem, za kolejne 10-20 lat? Ja myślę, że tak, że to będzie. Zobacz, co się dzieje w tej chwili w Polsce z Ukraińcami. Oni zajęli miejsce, to co myśmy mieli tutaj w Holandii czy w Niemczech, tak? Dziś wydaje mi się, że właśnie pytałeś mnie jeszcze wcześniej o te takie różnice z innymi grupami, powiedzmy, naszego regionu. To ja zawsze mówię, że Bułgarzy, mnie się wydaje, że to są Polacy, ale 15 lat do tyłu. Polacy już się w jakiś sposób, ładnie mówiąc, slangowo ogarnęli generalnie, tak? Mają coraz lepsze prace, kupują domy, rodziny tutaj się rozwijają. Natomiast Oni są na tym Bułgarzy... poziomie, co właśnie Polacy zaraz po wejściu do Unii Europejskiej. to 20 Dokładnie lat temu. mieszkają na kupie razem, po kilka osób. I to im daje zupełnie, mają właśnie też takie klapki na oczach, tak? Nie chcą wejść poza tą swoją sferę komfortu. Tej swojej bańki się takie trzymają. Dokładnie. I to jest niebezpieczne trochę też dla nich samych, tak? Bo tak nie rozwiną się nigdy. Jasne. Dobra, wróćmy jeszcze do tych podróży. Czy to podróżowanie jest dla ciebie formą odpoczynku, czy jakby formą, żeby naładować się pozytywną energią? Absolutnie jedno i drugie. I to właśnie takie, pomimo że fizycznie jest to w jakiś sposób męczące, no bo muszę wcześniej wstać, na tych wycieczkach też wcześniej wstajemy, bo żeby ten dzień wykorzystać maksymalnie, Pewnie. to nie śpimy do godziny 9 czy 10. Ale
te piękne widoki, to dobre jedzenie, które jest inne, wypicie dobrej kawy, zjedzenie dobrego loda, popatrzenie na innych ludzi. Ja czasami potrafię naprawdę siedzieć sobie w Paryżu, zamówić sobie czasami lampkę wina i po prostu 2 godziny siedzieć i patrzeć na ludzi tylko. I to mi bardzo ładuje moje baterie i bardzo mi pomaga. Także jest to forma mojego odpoczynku. Ja w ten sposób, gdyby ktoś mi powiedział, że mam z tego zrezygnować, to nie. Ja sobie zdaję sprawę, bo dla mnie to też był najlepszy odpoczynek. Po prostu siedzenie w ciszy, wejście powiedzmy w głąb siebie. Dokładnie, bo są oczywiście I też- momenty, kiedy jest i też dużo podziwianie wszystkiego, tak, co dużo tam rzeczy do wokół się załatwienia, dzieje. jest grupa, tu pytania, 1000 pytań, ale potem przychodzi ten moment tego czasu wolnego, który mam dla siebie i mogę zobaczyć rzeczy, których jeszcze nie widziałam, odwiedzić muzea, których jeszcze nie widziałam. Także cudownie. Ja w ogóle jestem takim typem człowieka, który też lubi, może to jest kwestia empatii, bo też sobie jakiś czas temu robiłem, nie wiem czy kojarzysz, to się nazywa test Galupa. To robiłem tą wersję 5-pytaniową i mi wyszło też empatia na 5. miejscu. Także ja lubię też obserwować ludzi i w zasadzie łatwo mi rozszyfrować, kto jakie emocje czuje. Może kto kim jest, to nie, ale jakoś tak dosyć umiem te zagadki człowieka rozszyfrować. O, tak to ładnie ujmę. Myślę, że tak. Wydaje mi się, że tę umiejętność też posiadam. Nie wiem, czy jest to już doświadczenie, czy to też wiek, który mam i to, co przeżyłam, ale wydaje mi się, że potrafię dosyć właściwie ocenić ludzi, spotykając Tak, się z tak, nimi. tak. I tych, w których inwestuję, bo inwestuję tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o moje prywatne emocje i mój prywatny A to czas. jest przydatne akurat w tej pracy. To tylko w ludzi, którzy są wartościowi dla mnie, tak? Pamiętam i uważam, że to jest najmądrzejsze. To mój tata kiedyś do mnie powiedział, już nieżyjący lat 12. Pamiętaj, Anuś, otaczaj się zawsze ludźmi mądrzejszymi od siebie. I to Oczywiście. jest, radziła każdemu to robić, Tak. żeby nie królować, że tak powiem, wśród, brzydko mówiąc, głupków. Jest takie powiedzenie, że jesteś taki jak 5 osób z twojego najbliższego otoczenia. Dokładnie. Więc jeżeli dokładnie. staramy się coś w życiu zrobić więcej troszeczkę, to warto też zmienić swoje otoczenie. Dokładnie tak. Także ale to jest bardzo chyba przydatna cecha, którą masz, bo to jest bardzo ważne, żeby nie marnować swojego czasu. To też może być przydatne w tym, o czym rozmawialiśmy, że planuję zrobić, bo... O pracy oczywiście, jak najbardziej. Ale to już tak pamiętam, miałem praktycznie od dziecka, że bardzo lubiłem obserwować innych ludzi. To mi największą frajdę sprawiało. Ja też w liceum myślałem o psychologii, nie wyszło. Ale tak jakoś zawsze moje zainteresowanie właśnie w tą stronę szło. Mimo że nie potwierdzam to jakby swoim doświadczeniem zawodowym, tylko bardziej mówię o pasji, hobby, no to tak, to zawsze jakoś tak w tą stronę mnie ciągnęło. Mimo że jestem dosyć introwertyczny, zamknięty, nigdy jakoś tam nie miałem 1000 znajomych. Bardziej wolałem ograniczone grono znajomych, ale takich faktycznie, na których mogę polegać. A nie otaczać się mnóstwem ludzi, z którymi ta relacja jest Ale byle jaka. myślę, że to jest bardzo właściwe. Tak jak mówię, przyjaciół się powinno mieć na palcach jednej ręki. Znajomych można mieć tuziny, tak? Natomiast rzeczywiście osobom, którym się ufa tak bezgranicznie, no to już jest zupełnie inny kaliber. Dobrze, i jeszcze ostatnie pytanie odnośnie migracji. Tak troszeczkę te tematy pomieszamy, no ale mam nadzieję, że mi widzowie i słuchacze wybaczą. Gdybyś miała spełnić jedno swoje marzenie związane z pomocą innym ludziom, z pracą właśnie jako pracownik socjalny, co by to było? Chciałabym bardzo, żeby ten problem mieszkaniowy został w jakiś sposób rozwiązany, ale to nie dotyczy tylko migrantów, to dotyczy wszystkich nas tutaj mieszkających. Holandia jest tak strasznie zatłoczonym krajem. Czy stąd myślisz, że wynikają te horrendalne ceny? To jest, jak ja słyszę od ludzi, że wynajmują po 2000 euro
zamieszkanie, gdzie się zarabia, kto zarabia z tych takich pracujących w szklarni 2000 na rękę, no to są naprawdę chore. Chyba, że ktoś 60 godzin pracuje. Dokładnie, to też się nie opłaca, bo to mnie też troszeczkę tutaj boli, że, Czym więcej pracujesz, tym więcej że człowiek podatku płacisz. więcej podatków się płaci, nie patrząc Tak, na jest to, trochę ile w sumie tych pieniędzy. Trochę deprymujące Bardzo, takie. bardzo. Uważam, że tak. Ja pamiętam, miałam taki moment w swoim życiu, kiedy pracując w fundacji, pracowałam tylko 24 godziny, no i to było niewystarczająco, żeby się utrzymać. Znaczy, przeżyć bym przeżyła, ale żeby gdzieś podróżować, coś zwiedzać, coś robić fajnego, co lubię, nie bardzo. Więc podjęłam się drugiej pracy na 10 godzin dziennie w biurze rachunkowości. I po miesiącu niespodzianka. I po roku, wiesz, jak po prostu się rozliczałam, jak ja zobaczyłam, że ja odprowadziłam 50% podatku prawie od tej drugiej pracy, gdzie łączna kwota moich zarobków wcale nie była wysoką kwotą, wcale nie wpadała w ten kolejny próg. Także uważam, że tutaj rząd holenderski powinien coś zmienić, bo to jest nielogiczne. Absolutnie nielogiczne, że tylko dlatego, że się ma drugą pracę, płaci się większy podatek. Dokładnie, no to ludzie jakby nie są ambitni. Nie. chcą się rozwijać. Bo po co ja mam iść do drugiej pracy, skoro i tak mi zabiorą połowę? Dokładnie tak. To przechodzimy do części drugiej i teraz jest lekka zmiana, ponieważ zaktualizowałem, zupgrade'owałem te wszystkie pytania. Mam ich w tym momencie 100. Ale nie. Bez obaw, wszystkich na pewno nie zadam, bo to też by nam kolejne 2 godziny zeszły, żeby je wszystkie przerobić. Także będę, nie wiem, rzucał monetą, czy jakoś tak intuicyjnie wybierał je. Dobrze, pierwsze pytanie. Co tak naprawdę napędza cię do działania, nawet w najtrudniejszych momentach? Wdzięczność drugiego człowieka. Mhm. A co dla ciebie oznacza prawdziwe szczęście? Prawdziwe szczęście to kiedy mam najbliższych wokół siebie. Myślę, że szczęście też jest niezwiązane konkretnie z danym miejscem, tylko z osobami, które nas otaczają. Okej. Jakie wydarzenie z przeszłości najbardziej wpłynęło na to, kim jesteś dzisiaj? Wydarzenie może nie, ale moja ciocia, siostra była dla mnie inspiracją, ponieważ bardzo dużo podróżowała i to ona była tym moim takim przykładem, którego ślady chciałam pójść. Także myślę, że to jej zawdzięczam to, gdzie jestem w tej chwili. Dobrze, a jakie są 3 rzeczy, które chciałabyś zmienić w swoim życiu? Jak będzie jedna, to też okej. Chciałabym mieć domek z ogródkiem, bo nie mam. Popieram. Muszę zmienić samochód, więc chciałabym zmienić też samochód taki, ale taki, ja nie lubię takich niskich, więc chciałabym, żeby był taki wyższy. I SUV bardziej. Tak? Jakiś taki, ale też nie zbyt duży, więc to tak ciężko. I co jeszcze chciałabym zmienić, tak? W swoim życiu. Myślę, że doszliśmy do w sumie materialnych rzeczy, które bym chciała zmienić. Materializm się we mnie odbudził. Co robisz, kiedy czujesz, że nie masz nad czymś kontroli? Oj, to jest frustrujące dosyć, bo taka mnie wtedy słabość ogarnia, kiedy nie mam nad czymś kontroli i nie mogę czegoś zrobić. To chyba jest jedno z najgorszych uczuć, jakie może być, że człowiek nie ma kontroli nad czymkolwiek. Oczywiście bardzo często nie mamy wpływu, tak? Ale możemy jakoś gdzieś się jednak mimo wszystko poruszać, a jak już zupełnie to jest odebrane, to popadam chyba w panikę. Nieczęsto mi się to zdarza, ale jest to taki brak tej sfery komfortu. A powiedz mi, jaką wartość uważasz za najważniejszą w relacjach międzyludzkich? Empatia. Czy uważasz, że ludzie są w stanie zmienić swoje życie bez względu na okoliczności, w jakich są? Myślę, że jeżeli są otoczeni ludźmi, których darzą miłością czy sympatią i te osoby również to odwdzięczają i są to mądrzy doradcy,
to wydaje mi się, że rozmowa, która jest bardzo istotna w życiu i to nie ma znaczenia, czy jest to w sferze zawodowej, czy w sferze rodzinnej. Dobra rozmowa i pokazanie pewnego rodzaju innych wyjść z sytuacji, szczególnie z ust osób, które cenimy, może być wielkim takim dobrym kopniakiem w dobrym kierunku. Mhm. Co chciałabyś zrobić dla samej siebie, czego jeszcze nie miałaś okazji uczynić? Masz mi się pojechanie do takiego spa albo do sanatorium. Żeby tak się pokąpać w jakichś solankach, jakieś masaże. Już kilka lat podchodzę w Polsce, bo w Polsce jest to dużo bardziej popularne niż tutaj w Holandii. I muszę się wybrać. Muszę się wybrać gdzieś w Polsce z moją siostrą, pojechać do sanatorium. Gdybyś mogła przeżyć dowolny dzień ze swojego życia jeszcze raz, jaki to byłby dzień? Na pewno pomimo rozwodu dzień mojego ślubu i na pewno dzień urodzin moich dzieci. Kiedy i w jakiej okazji, przy jakiej okazji poczułaś, że jesteś naprawdę dumna z siebie? Wtedy w zasadzie, kiedy inni to też zauważają i mam na to jakieś dowody, znaczy dowody, tu nie chodzi o nie wiem, bukiety kwiatów, chociaż to mi się też zdarza, ale właśnie dobre słowo, zamówienie tej mszy, nawet muszę się pochwalić, że dostałam nawet medal od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi na rzecz Polonii holenderskiej. Także to jest, pomimo że to nie do końca mój prezydent, ale mimo wszystko Sam gest. sama ranga, uważam, jestem z tego bardzo dumna. Czy uważasz, że każdy ma swoje przeznaczenie, czy bardziej uważasz, że tworzymy swoje życie sami? Ja bym tutaj powiedziała, że gdzieś w jakieś przeznaczenie nasze wierzę, że coś jest gdzieś tam nam w górze pisane, z tym, że mimo wszystko całym motorem napędowym jesteśmy my sami i albo możemy wykorzystać to w dobrym kierunku, albo możemy gdzieś po prostu polec. Więc myślę, że ja bym to tak, że tak powiem, nie wybierała jednego, tylko uważam, że wypośrodkowała. Absolutnie tak samo jak myślę, że gdzieś coś jest nam pisane i tak po prostu będzie. Także... Co dla ciebie oznacza prawdziwa wolność? Właśnie. To jest coś, o czym w tej chwili wiele osób zapomina. Ja, która przeżyłam stan wojenny w Polsce, już jako dorastająca dziewczynka, myślę, że my tej wolności, to co w tej chwili my mamy, to, że możemy robić na co tylko mamy ochotę, my tego po prostu nie doceniamy na co dzień. Zresztą wydaje mi się, że w dobrobycie niestety tak jest, że jak się ma, to człowiek nie docenia. Kiedyś smak pomidora był zupełnie inny, czy dobre lody oznaczały coś innego niż dzisiaj, ale wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie musimy doceniać to, że ta wolność nie jest nam dana raz na zawsze. I to, co się stało ze starożytnym Rzymem, to, co się dzieje z Ukrainą, to również może stać się z nami. Także... Jakie nawyki przyczyniły się do twojego sukcesu osobistego, zawodowego? Może jakie cechy charakteru w ten sposób? Myślę, że ja jestem osobą bardzo towarzyską, otwartą. Lubię ludzi. Ja mówię, ja sobie nie wyobrażam bycia na bezludnej wyspie. Ja mogę z jakimś, powiedzmy... Otaczać się ludźmi. Muszę się otaczać ludźmi. Nawet tak jak mówię, siedząc i patrząc tylko na nich, ale muszę mieć drugiego człowieka. Bardzo tego potrzebuję. Czy jest coś, co chciałabyś pozostawić po samej sobie? Coś, co przetrwa przez wiele lat? Ja myślę, że taką naszą wizytówką są zawsze nasze dzieci. Jestem bardzo dumna ze swoich synów. Mam nadzieję, że pozostaną tak dobrymi ludźmi, jakimi są i będą rozwijali swoje pasje. I myślę, że to jest to, co po sobie jako ślad swój pozostawię. A gdybyś mogła dać jedną radę osobom oglądającym nam, słuchającym, jaka to by była rada na przykład?
Inwestujcie w siebie, nie bójcie się sięgać po wyższe horyzonty. Zdobędźcie się na odwagę, aby coś, jeżeli coś idzie nie po waszej myśli, żeby po prostu to zmienić w swoim życiu. Co jest twoją największą siłą, której nie zawsze potrafisz albo nie zawsze umiesz docenić? O, trudne. Myślę, że moją siłą jest podczas tej mojej pracy zawodowej to jest jednak wyczucie danego problemu, wyczucie sytuacji. Czy jest to wycieczka i coś się dzieje, czy jest to praca zawodowa. To wydaje mi się, że to jest moją siłą, że jednak potrafię gdzieś zawsze wypośrodkować i znaleźć jakąś furtkę. Jakie słowo opisuje najlepiej twoje podejście do życia? Optymistka? O właśnie. Jakie były twoje największe lęki, kiedy rozpoczynałaś swoją karierę? Może takie, które pojawiły się tutaj po przyjeździe do Holandii. I ja myślę, że to my mamy, Polacy, może już teraz troszeczkę mniej głęboko zakorzenione w sobie tą taką niedowierzanie ze swojej możliwości. Pamiętam, jak pisałam pierwsze podania o pracę, swój życiorys, czy teraz to się pisze listy motywacyjne, kiedyś tego nie było, ale i zawsze pisałam mniej niż naprawdę potrafiłam. Mój mąż mnie zawsze stymulował do tego, mówi napisz, że umiesz, a przecież ty się tego nauczysz, bo jesteś mądra, inteligentna, żaden problem. Ty się po prostu w międzyczasie tego nauczysz, tak? Także wydaje mi się, że to jest też taka wskazówka dla innych osób. Wierzcie w siebie i naprawdę, bo wszystkiego się można nauczyć. Ja jak zaczynałam pracę zawodową swoją, to nie potrafiłam w ogóle obsługiwać komputerów, tak? Mówimy 30 lat temu. Mój mąż miał swój, że tak powiem, z pracy służbowy komputer, wielki ekran, buczał jak nie wiem co. I ja się w ogóle do niego nie dotykałam, także podejmując pracę zawodową trzeba było się tego, to było przerażające, ale wszystko można. A nie było wtedy dostępu do internetu, także wyszukanie jakiejś informacji nie było takie, że hop. I muszę powiedzieć, że bardzo takie stymulujące dla mnie są, jak widzę, starsze osoby, takie naprawdę już koło 80, które cały czas doskonale obsługują telefony komórkowe, tablety, internet, fruwa. To jestem po prostu pełna podziwu. Jakie cechy u innych osób podziwiasz najbardziej? Lojalność, prawdomówność. Nie lubię cwaniactwa. Jaki film, książka bądź muzyka wpłynęły na twoje życie? Ojej, uwielbiam wszystko. Mam nawet abonament, chodzę do kina co najmniej raz w tygodniu, oglądam prawie wszystko. Ale jest wiele książek, wiele filmów. A może jakieś twoje ulubione? Na przykład fantastyczny film z Robertem De Niro, Misja, albo Pożegnanie z Afryką. W ogóle wszystkie filmy Meryl Streep, którą uważam za jedną z lepszych aktorek, uwielbiam. Ale książkę to tak bym ku poleceniu. Jest jeszcze do kupienia, bo ją kupiłam nawet ostatnio na prezenty. Holandia, Presja depresji. Teraz mi wleciał z głowy autor tej książki, dziennikarz Gazety Wyborczej, wieloletni korespondent, napisał fantastyczną książkę o Holandii i Holendrach. Polecam gorąco każdemu, kto mieszka w Holandii, żeby ją przeczytał. Każdemu Polakowi, ponieważ pan Borkowski napisał książkę. Ponieważ jest to naprawdę, bym powiedziała, Biblia zrozumienia Holendrów i Holandii. Okej. Absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co tam jest Dla napisane. wszystkich osób przyjeżdżających, a także już mieszkających w Holandii, myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Myślę, że tak. Czy jest ktoś, albo może był, kogo uważałaś za swojego mentora? Taki wzór. Tak, znaczy myślę, że nie skupiłabym się tutaj na jednej osobie, ale było kilka bardzo ważnych osób w moim życiu. To był przede wszystkim mój tata, który był
bardzo mądry życiowo i wiele cennych wskazówek od niego otrzymałam, jak również od mojego dziadka. No i tak jak powiedziałam, zainspirowała mnie też siostra mojej mamy, więc to była też osoba, którą chętnie naśladowałam. Czy jest coś, czego żałujesz w życiu? Chyba jedynego, czego najbardziej żałuję w życiu, żałuję, trudno powiedzieć to, że to jest żal. Jest mi przykro, że mi po prostu małżeństwo nie wyszło, bo to jest jednak zawsze, do tej pory mam takie zapatrywania, że jednak jak się wybiera kogoś, to się wybiera na całe życie. I chciałabym, żeby większość ludzi tak do tego i podchodziła i żeby im się udawało, tak? Więc to takich życiowych troszeczkę takich, uważam to za może nie tyle, że porażkę swoją życiową, ale no żałuję. Po prostu żałuję, że to tak nie wyszło. Jaki był twój ulubiony przysmak z dzieciństwa? Taki, który zapadł ci głęboko w pamięć. Zimą ciepły chleb z masłem i z plasterkiem pomidora. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Myślę, że jednak rzucenie na tą wielką wodę, kiedy wyjechałam, wiadomo, człowiek nie jest dzieckiem, jak ma 24 lata, ale jednak mieszkając z rodzicami i mając zawsze komfort, że ma się gdzie wrócić, że to nie jest się tą osobą całkowicie odpowiedzialną za wszystkie podejmowane decyzje, to właśnie wyjazd z Polski, Stany spowodowały, że wydaje mi się, że bardzo szybko dorosłam, dojrzałam, że mam, muszę powiedzieć, do tej pory kontakt z tą rodziną, u której pracowałam jako niańka do dzieci. Chłopcy mają po 40 lat prawie. W każdym bądź razie od tej Amerykanki Margie usłyszałam kiedyś, że ona była urzeczona tym, jak dojrzałą i dorosłą osobą byłam w wieku lat 24, jak przyjechałam do Stanów. Ja tego w ogóle tak nie widziałam. Natomiast dopiero pewne rzeczy uświadamiają nam po prostu inne osoby. A jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Moja pierwsza praca w życiu, sobie wyobraź, pojechałam do NRD, wtedy jeszcze, i pracowałam przy wyrębie lasu. To był tak zwany OHAP, czyli Ochotniczy Hufiec Pracy. Wyjeżdżaliśmy, to było jeszcze na studiach. Druga taka praca to była w fabryce bobofrutów w Czechosłowacji. Także jechało się po to, żeby zarobić inne pieniądze. Tak, to była moja pierwsza praca. A czy jest jakaś praca, w której kompletnie, zupełnie byłabyś do niczego? Ja jestem osobą dosyć szybką. We wszystkim, co robię, szybko czytam, szybko mówię, szybko podejmuję decyzje. Więc wszystkie prace, gdzie studiowałam ekonomię, handel zagraniczny. Całe szczęście handel zagraniczny, bo chciałam wyjeżdżać za granicę. Ale ekonomia, cyferki, rubryczki, to absolutnie nie moja bajka. Czy zostawiłabyś swoje obecne życie, mając 100 milionów na koncie? A co miałabym robić? Nie wiem, to już od ciebie zależy. Ups. Wiesz co, znaczy tak, ja zawsze mówię, troszkę jest mi przykro, że wszystkie moje koleżanki osiągnęły już, czy to mieszkają w Stanach, czy w Kanadzie, czy w Polsce, osiągnęły wiek emerytalny i mogą cieszyć się emeryturą, a ja jeszcze muszę kilka lat pracować. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie życia bez pracy, ale jednak bym chciała pracować tyle, żeby mi to dawało komfort taki, że pracuję tyle, ile chcę, a nie dlatego, że muszę zapłacić rachunki. Także myślę, że jakbym miała 1 milion, to bym nadal robiła to, co robię, tylko miała więcej czasu na podróże. Okay. I już tak zbliżając się powolutku do końca, powiedz mi, jaki talent chciałabyś najbardziej posiadać? Śpiewanie. Kiedyś śpiewałaś? To było moje marzenie. Wiesz, zawsze kiedyś były takie karawki z tą zakrytką, z taką nawet nie wiem, jak to się nazywa, co się wkłada na karawkę. W każdym razie kryształowe w domu miałam i używałam tego jako mikrofonu.
Natomiast grałam na pianinie, więc słuch miałam, natomiast no niestety nie miałam takiego głosu. Później się okazało, że w ogóle miałam od urodzenia pękniętą mam strunę głosową, bo przez to mój głos jest troszeczkę taki niski, ale to się dowiedziałam dopiero będąc tu w Holandii kilka lat temu. Ale zawsze chciałam śpiewać. Czy jesteś od czegoś uzależniona? Czy jestem od czegoś uzależniona? No, chyba mogę powiedzieć, że od ludzi jestem uzależniona, że to jest po prostu, tak jak mówię, nic nie mam przeciwko temu, że wieczorem oglądam sobie, czy czytam ulubioną książkę, czy włączę sobie, bo tak jak powiedziałam, uwielbiam filmy i mam całą kolekcję DVD jeszcze. I czasami jak nie mogę natrafić na nic interesującego w telewizji, to po prostu puszczam sobie stare filmy i oglądam. Ale myślę, że jestem przede wszystkim uzależniona od drugiego człowieka. Dobra, mam wrażenie, że chyba już przebrnęliśmy przez te pytania. Większość jednak ominąłem, no bo z wiadomych względów czas nas troszeczkę goni. I może tak w ramach takiego podsumowania dzisiejszego podcastu, to też już tak w paru poprzednich formatach wprowadzałem. Czy jest jakaś złota myśl? Może jakieś takie podsumowanie, które chciałabyś przekazać naszym widzom, słuchaczom? Może podsumowanie tego podcastu albo coś, co ty chcesz im przekazać? Może podejrzewam, że osoby, które nas oglądają, są raczej z Holandii. Może nie 100%, ale większość. Więc może im coś byś chciała przekazać. Ja myślę, bardzo bym chciała, żeby ludzie znaleźli w sobie ten taki spokój. Obojętnie, co ten spokój im będzie zapewniało, ale tą satysfakcję, spokój, żeby ludzie byli uśmiechnięci na ulicy, to jest coś, co bardzo mi się w Holandii też podoba, że większość ludzi uśmiecha się do siebie, przechodzi i mówi dzień dobry. I życzę tego każdemu z nas, żeby po prostu codziennie wychodząc na ulicę miał uśmiech na twarzy związany z tym, co robi albo co ma zamiar osiągnąć. Tak, to jest ważne akurat, żeby z troszkę większą nutką optymizmu podchodzić do życia. Jak najbardziej. Dobrze, dziękuję ci niezmiernie za to, że przyjechałaś, że mogliśmy ze sobą troszeczkę porozmawiać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby spotkać się bądź coś jeszcze nagrać. Zobaczymy, jak to tam się życie potoczy. Widzów zachęcam do subskrypcji, bo oczywiście większość z was tego nie robi. Ja to doskonale widzę. Zachęcam do zostawienia komentarza, ewentualnie podzielania się tym filmem ze znajomymi na swoim Facebooku, Instagramie, bądź gdzie tam sobie życzycie. I cóż, my z widzami widzimy się w przyszłym tygodniu, bądź za 2. Jeszcze nie wiem, jak. Mam nadzieję, że może uda mi się te filmy raz w tygodniu dawać. Jeżeli nie, no to wybaczcie, będą przez chwilę co 2 tygodnie. Więc może widzimy się w następną środę. I jeszcze raz tobie dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Cześć.